Siema, tu Wahacz. Nowy Peugeot 5008 to, podobnie jak stary, duży SUV mogący pomieścić do 7 osób. Można w nim też aktualnie umieścić pod maską silnik benzynowy 1.2 136 koni z miękkim układem hybrydowym i na tym filmie sprawdzę, jak taka jednostka radzi sobie w tym samochodzie i jakie ogólnie 5008 robi wrażenie. O silniku wspominałem, dopowiem jeszcze, że auto, które widać na nagraniach, przynależy do bogatszej wersji wyposażeniowej GT. Poza nią mamy jeszcze bazowe Allure, zatem cennik samochodu jest prostszy niż w poprzedniej generacji, gdzie mieliśmy jeszcze jedną półkę wyposażenia Active na samym dole cennika. Obecnie, obojętnie czy wybierze się Allure czy GT, pod kątem nadwozia można liczyć na identycznie wyglądające samochody, z wyjątkiem obecności w GT czarnego dachu. Poza tym w obu wariantach mamy taki sam design zderzaków, a także 19-calowe felgi. Pokazywane na filmie obręcze zarezerwowane są dla odmiany hybrydowej, plug-in i bazowy elektryk dostaje 19 o innym wzorze, a 20-calowe są tylko dla elektryka z większymi akumulatorami i trochę szkoda, że taki sztuczny podział został zastosowany. Biały lakier specjalny w testowanym egzemplarzu kosztuje 3700 zł ekstra. Abstrahując od koloru, nowy 5008 wygląda zawsze z grubsza tak samo, czyli dosyć specyficznie. Auto bazuje na projekcie poprzedniej generacji, ale podostrza go, gdy popatrzy się na przykład na światła. Ogólna bryła, jak na przedłużonego rodzinnego SUV-a mającego 479 cm długości i 193 cm szerokości, wygląda moim zdaniem lżej optycznie niż kiedyś i ładnie, poszczególne detale też, ale wydaje mi się, że Peugeot jednak trochę przedobrzył z podkręcaniem ostrości swojego stosowanego w ostatnich latach designu przedniego pasa. We wnętrzu mamy również ewolucję, tym razem rozwiązanie iCockpit i tutaj już zastrzeżeń nie mam, ponieważ deska rozdzielcza i tunel środkowy są teraz jeszcze bardziej bajeranckie i jeszcze bardziej jak ze statku kosmicznego. Wszystkie linie zgrabnie się ze sobą komponują i chociaż fanom klasyki pewnie to się nie spodoba, to dla mnie całość wygląda świetnie. iCockpit oznacza także obecność niewielkiej kierownicy i obserwację zegarów nad nią, a nie jak to zazwyczaj bywa przez nią. Ja w 5008 nie miałem problemu z tym, aby ustawić fotel i kierownicę w taki sposób, aby wygodnie siedzieć, a zarazem wszystko dobrze widzieć, ale to każdy musi samemu sprawdzić podczas jazdy próbnej, bo ludzie są różni. W każdym razie operowanie tak małą kierownicą jest według mnie zdecydowanie przyjemniejsze niż taką standardową, dużą. Mając już ogląd, z jakim autem mamy do czynienia, czas przejść do omówienia układów napędowych, jakie mogą się tutaj znaleźć. Spalinową alternatywą dla testowanego 1.2 jest jedynie 195-konna hybryda plug-in oparta o 4-cylindrową benzynę 1.6, a dalej w cenniku występują wyłącznie pełne elektryki, debiutujące swoją drogą w 5008 wraz z nową generacją. Podobnie zresztą jak hybryda plug-in, bo poprzednik przez wzgląd na swój debiut w 2016 roku nie był przystosowany do aż takiej elektryfikacji. Niestety wraz z nową generacją zniknęły opcje dla osób, które chciałyby tej elektryfikacji uniknąć, ponieważ aktualnie do testowanego Peugeota nie można zamówić żadnego diesla, zniknęły też zwykłe benzyny 1.2 PureTech 130 koni. Oznacza to, że oferta silnikowa w tym modelu jest mocno zero-jedynkowa, bo jest albo tańsza miękka hybryda, którą dostałem do testów, albo od razu znacznie mocniejsze, ale też znacznie droższe opcje, bo na przykład plug-in kosztuje o 35 800 zł więcej, a nie każdemu, na przykład osobom bez gniazdka w swoim garażu, uśmiechać się będzie dopłacanie do układu elektrycznego, a nic pośredniego w cenniku nie ma. Jeśli ktoś zatem zdecyduje się na bazowy układ napędowy do 5008, to dostanie benzynę wspartą miękkim układem hybrydowym 48V o nazwie e-Hybrid. Wchodzący w jego skład silnik elektryczny ma 21 koni mechanicznych i jego zadaniem jest wspomaganie jednostki benzynowej podczas rozruchu z systemem start-stop, umożliwienie jej wygaszania podczas jazdy bez wciskanego żadnego pedału, a także zapewnienie dodatkowej dynamiki w trakcie przyspieszania. W miękkiej hybrydzie z Peugeota, w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań tego typu, dostaje się bardziej zaawansowany układ, gdzie samochód pozwala również na zwiększanie prędkości tylko na prądzie. Nie ma co wtedy liczyć na żadne szaleństwa, bo nawet zwyczajny start spod świateł szybko wybudza benzynę, a poza miastem tylko na prądzie można głównie utrzymywać prędkość przy umiejętnym operowaniu gazem, ale już przy niższych prędkościach hybryda umożliwia przyspieszanie bez udziału benzyny, na przykład od 20 do 30 km na godzinę. Dodając do tego możliwość toczenia się w ten sposób w korkach, to ogólnie względem 1.2 PureTech 130 koni z poprzedniej generacji Peugeota 5008, aktualny bazowy układ napędowy zapewnia lepsze wrażenia z jazdy.
Wciąż mamy tutaj do czynienia z tym samym pod kątem pierwotnej konstrukcji silnikiem, a tylko zmodyfikowanym np. z łańcuchem rozrządu, a nie paskiem, ale dodanie elektryfikacji upłynnia jazdę czy poprawia reakcję auta na wciskanie gazu, co czuje się zwłaszcza w mieście, więc jest to zmiana zdecydowanie na plus. Pod kątem dynamiki hybryda aż tak wiele nie daje, bo układ zaprojektowany jest w ten sposób, aby silnik spalinowy najpierw kręcił się na odpowiednie obroty i wtedy następowała reakcja na wciskanie gazu. Nie występuje tutaj specjalnie znana z niektórych innych hybryd wstępna reakcja elektryka. Tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Ocena osiągów samochodu w dużej mierze zależy od tego, jak będzie on użytkowany. Ja 5008 wybrałem się w trasę testową w góry, z której pochodzą nagrania i dynamika tego auta była moim zdaniem ok. Nie miałem co liczyć na żadne ostre reakcje, zwłaszcza powyżej okolic 120 km na godzinę, ale z trzymaniem odpowiedniego tempa i sprawnym i bezpiecznym dojazdem do celu nie miałem problemów. Ale tutaj chciałbym podkreślić, że w podróż tą wybrałem się sam. Gdybym zabrał na pokład komplet pasażerów, to już wrażenia mogłyby nie być takie optymistyczne, bo tak jak wspominałem, nawet jadąc w pojedynkę, 5008 przyspiesza dobrze, ale nie tak, aby czuło się drzemiący w niej zapas mocy. Nawet przy pełnym obłożeniu na pewno tym samochodem da się na luzie dojechać do celu, ale fakt zostaje, że dla części osób ten silnik będzie po prostu za słaby. Jeśli jednak dynamika będzie dla kogoś wystarczająca, to ogólne wrażenia z podróżowania z 1.2 e-Hybrid są pozytywne. Mamy tutaj do czynienia z jednostką trzycylindrową, co przekłada się na najbardziej warkoczący dźwięk, ale jest on w 5008 skutecznie izolowany w kabinie niż w mniejszych modelach i nie zwracałem na niego za bardzo uwagi, a też sześciobiegowy automat połączony z benzyną nie trzyma poza jakimiś sporadycznymi sytuacjami zbyt niskich obrotów, które potęgowałyby wibracje czy niezdrowy dźwięk. Jakby jednak zbyt niskie były, to rozsądnie łatwo można wymusić na przekładni redukcję, więc bez ciśnienia na ostrą jazdę przyjemnie mi się z 1.2 e-Hybrid podróżowało i był to neutralny, nie zwracający na siebie uwagi układ napędowy, chociaż nie da się ukryć, że silnik czterocylindrowy jeszcze mniej by tę uwagę zwracał w kwestii kultury pracy. Też pod kątem spalania nie było źle, bo na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem wyniki w okolicach 5 litrów, a w górach 6. Na ekspresówkach wskazania rosły do 6,5 litra, a w Warszawie komputer pokładowy pokazywał okolice 6 litrów. Wskazania komputera wyświetlają się na zegarach znajdujących się z lewej strony ogromnego 21-calowego ekranu występującego w wersji GT w standardzie. Walur są dwa oddzielne. Brak rozdzielenia, nawet przy czarnym otoczeniu, robi lepsze wrażenie estetyczne, bo tworzy bardziej nowoczesny i spójny efekt. Zegary mają możliwość personalizacji informacji. Można do 5 ekranów sobie umieścić i później zmieniać, co będzie w nich, albo po połówce można jedną informację obok drugiej wyświetlać, albo pełnoekranowo. Wszystkie te najważniejsze rzeczy związane z działaniem układu hybrydowego, z informacjami systemu audio, czy też z komputera podróżnego są tutaj. Można też wyświetlić mapę. Też co fajne, domyślnie mapa jest z nawigacji Peugeota, ale jeśli wybierze się jakąś trasę z Android Auto, to wtedy automatycznie na zegarach pojawia się ta dostarczana przez Google bardzo wygodna rzecz. Kiepsko za to wypada wyświetlanie wskazań z nawigacji, gdy nie chcemy mieć mapy, a po prostu okienko pojawiające się z prawej strony co jakiś czas, bo przy mapach Google wyzwalane jest ono przy każdej zmianie dystansu w aplikacji, czyli co kilometr, gdy do celu pozostaje więcej niż 10 km, a gdy mniej, to już co 100 metrów, przez co animacja pojawia się i znika praktycznie bez przerwy, co nie ma żadnego sensu, a może tylko niepotrzebnie irytować i rozpraszać. Fabryczna nawigacja nie ma takich problemów, nie miałem okazji sprawdzić, jak się sprawy mają przy Apple CarPlay. Poza mapą pozostałe wskazania są przejrzyste, mają dla siebie wszystkie informacje odpowiednio dużo miejsca, grafiki są też estetyczne i nowoczesne. Widoki przełącza się wciskając lewą manetkę,
A wciskając prawą można zmieniać sobie komputery podróżne, ponieważ są dwa niezależne, jest też wskazanie chwilowego spalania. Warto jeszcze wspomnieć, ponieważ w Peugeotach nie dzieje się to często, że manetki mają inny design. Pod kątem ergonomicznym wypadają moim zdaniem tak samo, więc jest to wyłącznie zmiana wizualna. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy jest ok, są one odpowiednio duże. Z prawej strony steruje się systemem audio oraz telefonem, a z lewej tempomatem. Można kręcić nosem na to, że jest tutaj połyskująca czerń, ale na szczęście przyciski nie są dotykowe, tylko dają reakcję zwrotną. System inforozrywki występujący z prawej strony tego ogromnego wyświetlacza jest taki sam jak w innych nowych Peugeotach, co oznacza, że mamy tutaj również duże możliwości personalizacji. Tak samo jak na zegarach można sobie dodawać poszczególne strony i tam umieszczać widgety, których jest bardzo dużo, więc można bez problemów dostroić wszystkie elementy informacyjne. Widać, ile tego jest do swoich preferencji. Poza tym system działa szybko, nie miałem z nim żadnych problemów, jeśli chodzi o zawieszanie się czy coś w tym stylu. Interfejs jest dobrze dostosowany do rozmiaru wyświetlacza, dzięki czemu wszystkie te elementy dotykalne są odpowiedniej wielkości. Jedynie zastrzeżenia mam co do ustawień samochodu, ponieważ one mogłyby być trochę lepiej pogrupowane w tych kategoriach, żeby było bardziej przejrzyście, ale tego nie zmienia się jakoś bardzo często, więc nie jest to moim zdaniem jakiś poważny problem. Całościowo system zdecydowanie daje radę. Poza jednym, to znaczy panelem klimatyzacji, który nie ma swojej formy fizycznej. Jest tutaj tylko kilka przełączników do odporowywania np. szyb, ale zmiana temperatury czy siły nawiewu czy jego kierunku, do tego trzeba skorzystać już z ekranu. Tutaj umieściłem na nim już różne widgety, które mogą się znaleźć. Jeśli one są, no to sprawa jest ułatwiona, ale jeśli na przykład odpali się Android Auto, no to tego już nie ma i trzeba przeklikiwać się przez ten komputer, aby dobrać się do w sumie podstawowych elementów, więc szkoda, że gdzieś tutaj na dole dodatkowe przyciski się nie pojawiły. I już nie mówię w formie fizycznej, ale nawet wirtualnej w ramach iToggles, czyli dodatkowego ekranu w 5008 obecnego w wersji GT. Mamy tutaj możliwość umieszczania różnych skrótów, jest ich całkiem sporo, chociażby można wyzwolić panel klimatyzacji, ale aż się prosi, aby można było też tutaj mieścić jakieś widgety, na przykład 2 skróty, a obok paski do zmiany temperatury czy siły nawiewu. Byłoby to w pełni wykorzystanie potencjału tego ekranu, bo teraz no te skróty ok, fajnie, że są, no ale potencjał jednak się marnuje. Poza sterowaniem klimatyzacją na tunelu środkowym mamy kilka fizycznych elementów sterujących do zmiany trybów jazdy, czy też sterowania głośnością. To jest wygodne, co najwyżej można mieć obawy, że ta połyskująca czerń może się porysować z biegiem czasu. Nie jestem za to zwolennikiem umieszczenia tutaj sterowania biegami. Jest to pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale dla mnie przez kilka dni nie było wciąż naturalne sięganie w to miejsce. W GT w standardzie występuje też indukcyjna mata, nie gwarantująca dobrej dostępności do informacji na telefonie. Mamy także więcej portów USB, ponieważ z przodu są dwa, jest także tutaj w podłokietniku 12V. Z tyłu mamy kolejne dwa, wszystkie na pokładzie są USB-C, ale co ciekawe, w wersji Allure w standardzie mamy tylko jedno USB z przodu i można sobie opcjonalnymi pakietami z jakimś panoramicznym dachem czy nawigacją powiększyć tą ilość, ale było to dla mnie aż szokujące, że w 7-miejscowym rodzinnym samochodzie domyślnie Peugeot zastosował tylko jedno USB. W bagażniku w wariancie 7-osobowym samochód oferuje według VDA 259 dm3, czyli oczywiście szału nie ma, ale jednak coś można do kufra jeszcze włożyć. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń, co robi się bardzo prosto, kufer ma wtedy 748 dm3, próg załadunkowy jest w nim dosyć wysoki, otwór duży, chociaż nie jakiś powalający na szerokość. Mamy także bardzo regularne kształty. Na bocznych ściankach mamy niewielkie kieszenie w nadkolach, są też podłokietniki dla pasażerów trzeciego rzędu, a także złącze 12V. W Allure również jest ono w standardzie, tak samo jak w drugim rzędzie, więc to trochę ratuje sytuację, że można sobie jakiś adapter wsadzić i mieć te USB porty dostępne, no ale wciąż w samochodzie za te pieniądze chociaż dwa takie USB bez żadnych adapterów powinny moim zdaniem być, no ale dzięki tym 12V sytuacja jest trochę ratowana. Jest także spory schowek pod podłogą. Po złożeniu oparć też w drugim rzędzie dostaje się maksymalny 1815 dm3 do dyspozycji oraz płaską podłogę. Oparcia są 3 niezależne i można regulować kąt pochylenia każdego z nich. Jest także możliwość przesuwania przód-tył, tym razem już w proporcjach 2/3, 1/3, więc możliwości konfiguracji są duże.
Przy drugim rzędzie przesuniętym maksymalnie do tyłu nie miałbym absolutnie czego zrobić z nogami, ale przy przesuniętym do przodu już byłoby znacznie lepiej, bez względu na konfigurację tego drugiego rzędu. Jednak nad głową nie byłoby dobrze, ponieważ musiałbym się trochę garbić, aby nie wbijać w podsufitkę. Z kolei w drugim rzędzie, gdy jest on maksymalnie przesunięty do tyłu, to na nogi mam taki bardzo solidny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet konkretnie się prostując jeszcze od podsufitki dzieli mnie taki margines. Tunel środkowy praktycznie w testowanym modelu nie istnieje. Przy przesunięciu maksymalnym do przodu, no nie powiem, że komfortowo, ale dałoby się jednak jakoś siedzieć. 7 miejsc w kabinie występuje zawsze w 5008 w standardzie i decydując się na podstawową wersję tego samochodu, liczyć można też na ogólnie rozsądny poziom wyposażenia. Nie ma żadnych większych bajerów, ale z dwustrefową klimatyzacją, dostępem bezkluczykowym, kamerą cofania wraz z czujnikami, tempomatem czy światłami LED da się bez problemów jeździć i wtedy auto kosztuje od 164 500 zł. Osobiście, jeśli nie chciałbym mieć po prostu takiej przestrzeni w samochodzie za jak najniższą cenę, poważnie zastanowiłbym się nad dopłatą do GT, bo może stylistycznie w samochód nie ingeruje, ale dochodzi w nim wiele długoterminowo przydatnych rzeczy, już nawet te drobniejsze, jak większa ilość portów USB na pokładzie może przy kilku pasażerach ułatwić życie, a ponadto mamy także z tych powiedzmy grubszych elementów adaptacyjne pikselowe światła LED, elektryczną klapę bagażnika, aktywny tempomat czy podgrzewaną kierownicę. Możliwości rozbudowy konfiguracji pojedynczymi opcjami nie są zbyt zaawansowane, bo Peugeot przygotował tylko kilka pakietów. W egzemplarzu testowym zamówiony został wyłącznie jeden nazwany bezpieczeństwo, gdzie dochodzą chociażby kamery 360 stopni, system półautonomicznej jazdy czy wykrywanie ruchu poprzecznego i kosztuje to 6800 zł ekstra. Pozostałe pakiety zawierają bardziej bajery, jak szklany dach czy fotele z elektryką i masażem. Egzemplarz testowy bez nich kosztował łącznie 189 350 zł i tak jak wspominałem na początku filmu, cenę 5008 podnieść można też wyraźnie układami napędowymi i wybierając hybrydę plug-in o zamknięciu się w kwocie 200 000 zł za wersję GT nie ma co liczyć. Gdyby ktoś jednak zdecydował się na bazową benzynę, to egzemplarz podobnie wyposażony jak prezentowany w teście można mieć również za 1748 zł netto albo 2151 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmę Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, a dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta we wskazane miejsce. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Kamery 360 stopni przez rozsądnie regularne kształty nadwozia nie są tutaj moim zdaniem niezbędne, ale tylna już zdecydowanie może się przydać, więc dobrze, że zawsze dostaje się ją na pokładzie, bo w przypadku 5008 mamy jednak do czynienia z długim samochodem. Kamery oferują naprawdę dobrą jakość, jak na mój gust, są jednak zbyt szerokokątne, przez co obiekty po bokach w kamerze tylnej są rozciągane i zaburza to trochę odbiór ich realnej odległości od samochodu. Manewrowanie przy niskich prędkościach ułatwia za to układ kierowniczy, który pracuje wtedy lekko, a w połączeniu z niewielką gabarytowo kierownicą, którą bardzo sprawnie można obracać, testowany Peugeot sprawia wrażenie mniejszego samochodu niż jest w rzeczywistości. Jedąc szybciej, układ kierowniczy się trochę utwardza, ale wciąż czuje się całkiem żwawe reakcje auta i znowu dodając do tego projekt kierownicy, który naprawdę wpływa na odczucia z prowadzenia, dostaje się auto, którym nie jeździło się naprawdę dobrze, przyjemniej niż się spodziewałem po aucie tego typu. Dodatkowo 5008 oferuje dobry poziom komfortu, jest dosyć miękko zestrojona, ale nie do przesady. Dzięki takiemu zbalansowaniu auto jest odpowiednio neutralne na co dzień i też nie wymiękało na przykład na górskich serpentynach, więc pod tym kątem wypada zdecydowanie pozytywnie. W wersji GT testowanego Peugeota pojawia się rozbudowane podświetlenie. Obszary, które widzicie od dołu podświetlone są LEDową listwą. Tworzy to naprawdę ciekawy efekt. Mamy też trochę podświetlony tunel środkowy. Można modyfikować kolorystykę tych dekoracyjnych elementów, a przyciski przełączniki podświetlone są zawsze na kolor biały, neutralny, zapewniający też dobrą czytelność i dobrze komponujący się z dowolną barwą, którą wybierze się z menu. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Warto jeszcze dopowiedzieć, że te dekoracyjne elementy odbijają się w szybach przez ich kształt i obecność tam na bokach pola widzenia. Przyznam, osobiście mi to jakoś nie przeszkadzało, no ale trzeba brać to pod uwagę.
Stylistyka świateł w 5008 zdecydowanie oparta została o cyfrę 3 i smukłe linie, niczym ślady po pazurach lwa, co zresztą sugeruje sam producent w katalogu. Tworzy to na froncie naprawdę wyrazisty efekt. Kierunkowskazy boczne umieszczone zostały w lusterkach i są dosyć dziwnie niewielkie. Z tyłu również królują potrójne pazury lwa, a w wersji GT dochodzi do nich efekt 3D i wygląda to moim zdaniem super. Dodając do tego obecność wszędzie w oświetleniu LEDów, wynik końcowy jest moim zdaniem bardzo pozytywny. GT oznacza także obecność na pokładzie pikselowych świateł LED z funkcjami adaptacyjnymi, dzięki którym mogą one tak pionowo wygaszać fragment wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi. Rozwiązanie to trzyma dobry poziom, ale niczym zarazem specjalnym się nie wyróżnia. Komputer sprawnie wykrywał inne źródła światła i wycinał środek, jedynie na długich prostych czasami pojawiała się lekka zwłoka, ale wątpię, aby ktoś był przy takim dystansie realnie oślepiony, a na krótszych już dystansach żadnych problemów nie było. Precyzja wygaszania jest tutaj niezła i wystarczająca, ale też krawędzie nie są jakieś bardzo ostre. Za to moc świecenia mogłaby być moim zdaniem trochę lepsza. Znowu nie jest zła, ale nie ma czym się zarazem zachwycać. Całościowo adaptacyjne LEDy pomagają podczas jazdy po zmroku i byłyby jednym z głównych czynników skłaniających mnie do dokupienia wersji GT testowanego modelu. Podsumowując, nowy Peugeot 5008 to samochód, w którym ja widzę dwa główne wyróżniki i są nimi wnętrze i sposób prowadzenia, co poniekąd wynika z tego wnętrza i obecności małej kierownicy. W każdym razie te dwa elementy powodują, że pomimo tego, że mamy do czynienia z rodzinnym, 7-miejscowym SUV-em, to ma on ciekawszy i trochę bardziej wyrazisty charakter. Ilości miejsca w kabinie nie będę oceniał, bo każdy musi odpowiedzieć sobie sam, czy jest ona wystarczająca, czy nie, ale za to z czystym sumieniem mogę wyrazić ubolewanie ze względu na paletę silników. Nowa hybryda okazała się lepsza niż stare podstawowe 1.2 130 koni, ale wciąż widziałbym tutaj jakiś silnik w okolicach 160-180 koni, czterocylindrowy, bez za to możliwości ładowania z gniazdka i w cenie poniżej 200 000 złotych. Jeśli komuś jednak 136 koni wystarczy, albo i tak myślę o hybrydzie plug-in albo elektryku, to testowany Peugeot to ogólnie dobre auto, które w długiej trasie sprawdza się bez zarzutu. I to wszystko, co przygotowałem o 5008. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!